Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Każdy z nas ma taką jedną rzecz, która wraca jak bumerang. Zadanie, którego nie chcesz dotknąć, ale ono i tak siedzi w głowie. Wiesz, że gdybyś zrobił je rano, cały dzień wyglądałby inaczej, a jednak unikasz go, jak żaby na talerzu. A co jeśli właśnie ta żaba jest kluczem? Określ, co jest twoją żabą. Większość osób w ogóle nie wie, co jest ich najważniejszym zadaniem. Budzą się, otwierają telefon i od razu wpadają w tryb reagowania. Najpierw wiadomości, potem maile, potem obowiązki innych ludzi. W tym czasie ich własne priorytety czekają. Czasem całymi tygodniami. To brak jasności, a kiedy nie masz jasności, nie możesz działać. Wyobraź sobie, że budzisz się i zanim cokolwiek zrobisz, zadajesz sobie jedno pytanie. Co naprawdę zmieniłoby mój tydzień, gdybym tym się zajął? Nagle lista zadań traci swoją moc. 10 małych spraw przestaje cię straszyć, bo widzisz, że tak naprawdę liczy się tylko kilka z nich. Twoja żaba wyłania się sama. I tu pojawia się pierwsze praktyczne ćwiczenie. Weź kartkę i wypisz 10 rzeczy, które chodziły ci po głowie w ostatnich dniach, a potem wskaż jedną, która naprawdę coś zmieni. To jest twój punkt startowy. Zanim wejdziesz w działanie, zatrzymaj się na kilka minut. Zrób proste, 3-etapowe ćwiczenie. Zapisz, co chcesz osiągnąć w perspektywie 12 miesięcy. Zapisz, jakie 3 działania przybliżą cię do tych celów. Z tych 3 wybierz jedno. Twoją żabę na jutro. Tak zaczyna się produktywność, która naprawdę działa. Zaplanuj dzień wcześniej. Wiele osób budzi się z zamiarem zrobienia czegoś ważnego, ale dzień rozpada się na drobiazgi. Nie dlatego, że brakuje im dyscypliny, raczej dlatego, że plan powstaje w chaosie poranka. Wtedy, gdy umysł jeszcze jest półprzytomny. Wieczorne planowanie to antidotum. Wyobraź sobie siebie. O 22:30 dom powoli cichnie. Siadasz do biurka z kartką, bez presji. Rano nie musisz już o niczym pamiętać, po prostu sięgasz po kartkę. Każdego wieczoru wypisz na kartce to, co chcesz zrobić jutro. Potem zadaj sobie pytanie, jeśli jutro miałbym czas tylko na 2 rzeczy, które 2 dałyby największy efekt? Zaznacz je. To są twoje żaby. Właśnie tak robią ludzie, którzy potrafią utrzymać porządek w swoim życiu. Zastosuj zasadę 80/20. Twój dzień może być pełen od rana do wieczora, a mimo to nic się nie zmienia. Często wykonujemy rzeczy, które wyglądają jak praca, ale nie przybliżają nas do żadnego celu. Kiedyś zapytałam jedną osobę, co robiła przez cały dzień w pracy. Odpowiedziała, byłam bardzo zajęta. Ale kiedy zaczęłyśmy analizować, co właściwie zrobiła, wyszło, że tylko jedno z tych działań było naprawdę warte wysiłku. Reszta to były maile, drobiazgi, szybkie reakcje, rozmowy. To jest codzienność większości ludzi. Rano weź swoją listę i znajdź te 20% działań, które naprawdę tworzą wartość. Żeby było łatwiej, zadaj sobie to jedno pytanie. Gdybym dziś mógł zrobić tylko jedną rzecz, co powinno nią być? Odpowiedź jest zawsze jasna. Tylko trzeba ją sobie zadać. To jest twoja żaba dnia. Szerzej omówiłam ten wątek w filmie o zasadzie 80/20. Myśl o konsekwencjach. Ludzie często wybierają zadania, które są łatwe i szybkie, zamiast tych, które mają dalekosiężne skutki. A przecież właśnie konsekwencje decydują o tym, czy coś jest naprawdę ważne. Wyobraź sobie 2 zadania. Zgłoszenie projektu, który może dać ci awans. Odpowiedź na 10 maili, które niczego nie zmieniają. Oba zajmą podobną ilość czasu, ale jedno z nich może odmienić twoją karierę. Większość osób wybiera maile, bo są proste, bo są szybkie, dają złudzenie zrobionego. Codziennie rano spójrz na swoje zadania i oceń je nie pod kątem trudności, ale konsekwencji. Zadaj to jedno pytanie. Jeśli zrobię to zadanie, co zmieni się za tydzień, a jeśli nie zrobię, co będzie za miesiąc? Odpowiedzi same wskażą, gdzie jest twoja żaba. Świadomie odkładaj nieistotne rzeczy. Ponieważ nie da się zrobić wszystkiego, musisz wybrać, co zostawisz na później. Większość ludzi odkłada to,
co ważne i zajmuje się tym, co pilne i tym, co krzyczy najgłośniej. Ty możesz odwrócić ten mechanizm. Kiedyś rozmawiałam z koleżanką, która mówiła, że nie ma czasu na swój projekt. Przeglądałyśmy jej dzień i wyszło, że ma 14 drobiazgów, które trzeba zrobić. Gdyby nie zrobiła choćby połowy, nic by się nie stało. Jej projekt stał w miejscu od 6 miesięcy. Zdecyduj świadomie, co odkładasz. To daje spokój. Prawdziwy spokój, nie ten z memów o planowaniu od jutra. Możesz nawet powiedzieć sobie w myślach: tego nie zrobię dziś i to jest okej. To jest siła priorytetów. Zastosuj metodę ABCDE. Większość list zadań wygląda tak samo. Wszystko jest wrzucone do jednego worka. Telefon do lekarza stoi obok prezentacji do szefa. W takiej liście nie ma priorytetów. A kiedy nie ma priorytetów, mózg wybiera to, co łatwe, czyli nie żabę. Wyobraź sobie, że przychodzisz do pracy. Masz kartkę z 10 rzeczami do zrobienia. Wszystkie wydają się ważne. Wszystkie cię gonią, ale gdyby nagle ktoś powiedział: możesz zrobić dziś tylko jedno z nich, wiedziałbyś, które wybierasz, prawda? To właśnie metoda ABCDE robi z twoim dniem. Weź swoją listę zadań i oznacz każde z nich literą A. Rzeczy najważniejsze, kluczowe, o dużych konsekwencjach. To żaby. Zadania, które naprawdę zmieniają twoje życie. Karierę, zdrowie, finanse. Jeśli ich nie zrobisz, pojawią się realne konsekwencje. Jeśli je zrobisz, poczujesz postęp. B. Są to wszystkie zadania, które nie są aż tak ważne, jak te z poprzedniej grupy, ale muszą być wykonane. Najlepiej rozpocząć ich realizację tuż po zakończeniu zadań A. C. Są to zadania, które z całą pewnością warto wykonać i przyniosą nam one korzyści, jednak ich niewykonanie nie niesie za sobą konsekwencji. D. Delegowanie. To, czego nie powinieneś robić sam. Ktoś inny zrobi to szybciej, lepiej albo taniej. E. Eliminacja. To, co nie wnosi nic. Zadania, które robisz z przyzwyczajenia. Twoja najważniejsza zasada brzmi: nigdy nie rób B, dopóki nie skończysz A. Nigdy nie dotykaj C, D ani E, jeśli A wciąż czeka. Teraz najważniejsze. Jak wprowadzić ABCDE w codzienność? Rano lub wieczorem wypisz listę. Oznacz każde zadanie literą, a następnie wybierz najważniejszą z kategorii A i postaw obok niej 1. To jest twoja żaba i od niej zaczynasz dzień. Zanim otworzysz maile, zanim odpiszesz komukolwiek, zanim odbierzesz telefony. To metoda, która zmieniła nawyki tysięcy ludzi, bo jest prosta, a jednocześnie uderza w sedno problemu z prokrastynacją. Zjedz tę żabę rano. Jeśli nie zrobisz ważnej rzeczy rano, cały dzień zamienia się w próbę nadrabiania czegokolwiek, a kiedy jesteś zmęczony, ważne zadania stają się jeszcze trudniejsze. Wyobraź sobie 2 wersje tego samego dnia. Wersja pierwsza. O 9:00 siadasz do najważniejszego zadania. Zrobisz część, nie całość, ale już od razu czujesz spokój. Dzień nabiera kierunku. Wersja druga. Zaczynasz od maili, rozmów, drobiazgów. W południe dopiero myślisz, żeby zacząć najważniejsze zadanie, ale jesteś zmęczony, rozproszony i już mniej chętny. 2 różne osoby, 2 różne życia. Obiecaj sobie jedną rzecz. Pierwsza godzina dnia należy do ciebie, tylko do ciebie i do najważniejszego zadania. Ważne, że zaczynasz dzień od żaby. To fundament całej książki. Rób przerwy. Ludzie mylą produktywność z pracowaniem do wyczerpania, a przemęczony mózg jest o 40% mniej skuteczny. Wyobraź sobie sportowca, który trenuje bez odpoczynku. Nie staje się lepszy, ma większe ryzyko kontuzji. To samo dotyczy pracy umysłowej. Pracuj w cyklach 30, 45, 60 minut pracy, 5-10 minut przerwy. Po 3-4 cyklach większa przerwa. To prosty rytm, który pozwala pracować dłużej bez utraty jakości. Podziel duże zadania na małe części. Ludzie odkładają zadania nie dlatego, że są trudne, tylko dlatego, że są rozbudowane. Największe żaby często są tak duże, że nawet nie wiesz, z której strony je ugryźć.
Wyobraź sobie, że masz napisać projekt. Słowo projekt nic nie znaczy. Duże, niekonkretne, przytłaczające. Ale kiedy rozbijesz to na stworzenie 3 głównych sekcji, zbieranie materiałów, to nagle okazuje się, że żaba ma wiele małych kawałków, a małe kawałki nie straszą. Kiedy masz duże zadanie, zadaj sobie pytanie, jaki jest pierwszy mikrokrok, który mogę zrobić? I zrób tylko to. Potem kolejny. Tak pracują ludzie, którzy naprawdę kończą swoje projekty. Przygotuj wszystko wcześniej. Chaos z rana zabija energię. Szukasz zeszytu, kabla, dokumentów. Nagle minęło 20 minut, a ty nawet nie zacząłeś. Przygotowanie zabija cały zapał. Wieczorem przygotuj plik, notatki, dokumenty, miejsce pracy. Rano siadasz i działasz. Bez rozkręcania się, bez krążenia wokół zadania. To jeden z największych sekretów konsekwencji. Ten przykład jest również w książce Nawyki warte miliony. Zachęcam do odsłuchania. Jedno zadanie naraz. Multitasking to mit. Kiedy robisz kilka rzeczy naraz, nie robisz dobrze żadnej. Widziałam kiedyś kobietę, która pisała raport, co chwilę sprawdzając telefon. Po godzinie miała pół strony. Gdy wyłączyłyśmy powiadomienia, napisała drugie pół w 12 minut. To skupienie. Wyznacz sobie jedno okno skupienia. 30, 45, 60 minut. Ustaw timer. W tym czasie możesz zrobić tylko jedną rzecz. Nie wolno ci sprawdzać maila, wejść na telefon, tylko na chwilę zajrzeć do internetu. Po przerwie rób co chcesz. Potem kolejne skupienie i żaba jest zjedzona. Szybciej niż myślisz. Technika kawałkowania czasu. Zadania rozciągają się do momentu, który im dajesz. Jeśli dasz im 3 godziny, zajmą 3 godziny. Jeśli dasz 30 minut, zmieszczą się w 30. To widać najlepiej przed urlopem. Na 1 dzień przed wyjazdem ludzie robią tyle, ile w 3 normalne dni, bo muszą, bo mają krótką ramę czasu. Daj swoim zadaniom krótsze ramy, nie 2 godziny, godzinę. Ustaw timer. To jak sprint. Umysł działa wtedy szybciej, precyzyjniej, bez wchodzenia w perfekcjonizm. Stwórz poczucie pilności. Kiedy masz dużo czasu, działasz wolno. Kiedy masz mało czasu, nagle jesteś laserowo skupiony. Każdy to zna. Przed wyjazdem, przed świętami, przed dużym deadline'em. Nagle ogarniasz 3 dni pracy w jedno popołudnie. Ale gdy nie ma presji, tempo spada. Zaczynasz przeglądać telefon, robić sobie kawę, wchodzić na social media. Zadanie, które mógłbyś zrobić w 40 minut, zajmuje pół dnia. Wyobraź sobie programistę, który przez miesiąc nie mógł skończyć jednego modułu. Gdy dostał informację, musimy to mieć do jutra rano, zrobił go w 4 godziny. Kiedy go o to zapytano, odpowiedział tylko: wcześniej nie czułem, że to naprawdę pilne. To dokładnie to, o czym mówił Tracy. Kiedy tworzysz w sobie poczucie pilności, nagle zaczynasz działać szybciej, pewniej i bez zbędnych przerw. Możesz sam wywołać w sobie ten efekt. Ustaw krótkie okna pracy. Wyłącz rozpraszacze. Daj sobie jasny cel. Kończę to przed 10. Zrób mały wyścig ze sobą. To działa nie dlatego, że musisz, tylko dlatego, że mózg lubi zamknięte ramy i potrafi pracować szybciej, gdy je dostanie. Zmotywuj się do działania. Nikt nie będzie cię motywował codziennie, a jeśli opierasz swoje życie na motywacji, przegrasz z kimś, kto pracuje na nawykach. Masz osobę, która zaczyna dietę. Pierwszego dnia energia, drugiego jest ok, 7 nie chce mi się. Teraz dokładnie to samo dzieje się z pracą. Dlatego ludzie, którzy naprawdę coś kończą, nie polegają na chęci, polegają na własnych rytuałach. Wprowadź rytuały, które włączają cię do pracy. Ta sama pora dnia, to samo miejsce, to samo otwarcie. Notes, woda, timer, pierwszy krok. Pracujesz wtedy z przyzwyczajenia, nie z motywacji, a przyzwyczajenie nie pyta, czy masz dobry humor. Skup się na swoich kluczowych umiejętnościach. Każdy z nas ma 1 lub 2 umiejętności, które w największym stopniu decydują o wynikach. Ale większość ludzi rozwija wszystko po trochu, zamiast tego, co naprawdę zmienia.
Tracy opowiada o sprzedawcy, który próbował poprawić 10 rzeczy naraz. Lepsze notatki, lepsze maile, ładniejsze prezentacje. Dopiero gdy skupił się na jednej kluczowej umiejętności, rozmowie z klientem, jego wyniki wystrzeliły. Zadaj sobie jedno pytanie. Gdybym mógł poprawić tylko jedną umiejętność, która najbardziej zwiększyłaby moje rezultaty? To jest Twój kierunek. Rozwijaj tylko to. Codziennie 20-30 minut. Po miesiącu zobaczysz różnicę. Po roku nie poznasz swoich wyników. Rozwiązuj największe ograniczenie. Nie rośniesz szybciej niż Twoje największe ograniczenie. Niektórzy mówią, że jesteś tak silny, jak Twoje najsłabsze ogniwo. Wyobraź sobie firmę, w której wszystko działa świetnie, poza jednym działem. Ten dział blokuje całą resztę i choć prezes inwestuje w reklamę, sprzęt, szkolenia, dopóki nie poprawi wąskiego gardła, firma nie będzie rosła. W Twoim życiu działa to identycznie. Znajdź tę jedną rzecz, która Cię spowalnia. Może to być organizacja czasu, brak pewności w rozmowach, słaba koncentracja, chaos w planowaniu. Weź to na warsztat jako pierwsze. Pracuj tylko nad tym, aż poczujesz, że szyjka butelki się poszerza. Dopiero wtedy cała reszta zaczyna płynąć szybciej. Ucz się. Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Umiejętności, które działały wczoraj, często nie wystarczają dziś, a mimo to wielu ludzi przestaje się uczyć po szkole. Tracy opowiada, że jeden z najbardziej produktywnych ludzi, jakich znał, zaczął czytać książki dopiero po 40 i powiedział kiedyś coś pięknego. Gdybym wiedział, że nauka tak działa na moje wyniki, zacząłbym 20 lat wcześniej. Tracy pokazuje 3 rzeczy, które robią różnicę. Codzienna lektura, 10-20 stron, słuchanie audiobooków, szkolenia, warsztaty, podcasty. Jeśli uczysz się codziennie odrobiny, po roku jesteś innym człowiekiem. O tym, jak budować nawyki, świetnie obrazuje omówienie książki Atomowe nawyki, dostępne już na kanale. Wykorzystaj przewagi swoich mocnych stron. Powinniśmy wykorzystywać nasze atuty. Budować na tym, w czym jesteśmy naturalnie dobrzy. Znany projektant przez lata próbował uczyć się programowania, bo powinien być wszechstronny. Dopiero kiedy przestał walczyć ze swoimi słabościami i skupił się wyłącznie na projektowaniu, jego kariera wystrzeliła. Zrób szybki test. W czym jesteś dobry bez wysiłku? Co przychodzi Ci naturalnie, kiedy ludzie proszą Cię o pomoc? I w czym konkretnie? Te odpowiedzi pokazują Twoje dźwignie. To tam powinieneś inwestować czas. Zorganizuj swoje środowisko. Chaos w otoczeniu równa się chaos w głowie. I to nie metafora, tylko realny mechanizm psychologiczny. Miałam kiedyś kolegę, który ciągle mówił, że nie potrafi się skupić. Kiedy zobaczyłam jego biurko, zrozumiałam wszystko. Stos dokumentów, paragony, 3 kubki, otwarte zeszyty, klejące karteczki. Po posprzątaniu biurka jego wydajność skoczyła o kilkadziesiąt procent, dosłownie w jeden dzień. Zrób to samo. Posprzątaj biurko, usuń zbędne rzeczy, trzymaj tylko to, co jest potrzebne do jednego zadania. Porządek nie robi pracy za Ciebie, ale usuwa opór, który blokuje start. Przejmij kontrolę nad rozpraszaczami. Świat nie jest zaprojektowany po to, byś był produktywny. Jest zaprojektowany po to, żebyś był dostępny. Telefon, social media, powiadomienia to są pułapki skupienia. Kiedyś pewien przedsiębiorca policzył, ile razy dziennie sięga po telefon. Wyszło 142 razy. Gdy wyłączył powiadomienia, liczba spadła do 27, a jego wyniki finansowe wzrosły. Zrób sobie mały eksperyment. Zobacz, jaki masz czas spędzony na aplikacjach w telefonie. Większość ma taką opcję. Możesz być zaskoczony wynikiem. Zrób porządek w telefonie. Wyłącz powiadomienia. Grupuj aplikacje daleko od ekranu głównego. Włącz blokowanie aplikacji, gdy zaczynasz żabę. Rób to, aż skończysz. Największe straty czasu, przerywanie zadań i wracanie do nich. Za każdym razem, kiedy wracasz, Twój mózg potrzebuje czasu, żeby wejść z powrotem w tryb pracy. Po konferencji jedna z uczestniczek powiedziała: zaczynam zadanie w poniedziałek, kończę w czwartek, a pracuję nad nim łącznie może 2 godziny. Reszta to były przełączenia.
Jeśli już zaczniesz żabę, zostań przy niej aż do skończenia. Choćby to miała być mała część, mały element, każde dokończone zadanie daje energię na kolejne. I to właśnie ta energia sprawia, że osoby stosujące te zasady robią w tydzień tyle, ile inni w miesiąc. Dziś przeszliśmy przez 21 zasad, które pomagają skupić się na tym, co naprawdę ważne. Przestać odkładać zadania, pracować krócej, a skuteczniej. To co najważniejsze. Nie stosuj wszystkiego, wybierz zasady, które najbardziej pasują do Ciebie. Dla niektórych 45 minut pracy to za mało czasu, żeby się skupić. Dla niektórych utrzymanie godziny skupienia to zbyt wiele. Trzymaj się zasad, które najmocniej z Tobą rezonują i zacznij stosować od jutra. Małe zmiany robią największą różnicę. A teraz pytanie do Ciebie. Jaką jedną zasadę z tej książki chcesz wprowadzić przez najbliższe 7 dni? Napisz w komentarzu. Jestem ciekawa, co wybierzesz. Jeśli chcesz otrzymać więcej takich konkretnych omówień książek, zasubskrybuj kanał Czytam i Działam. Dołączysz do społeczności ludzi, którzy nie tylko czytają, ale działają.